dzisiaj do Splitu zwiedzać. Mamy 30 niecałe kilometrów, nie, 32 kilometry. Skręć w prawo. Jedziemy. Za 500 metrów. Skręć w lewo. Dzisiaj jest sobota, bardzo duża rotacja ludzi. Dużo osób, niedziela jest dzisiaj. Bardzo dużo ludzi odjeżdża dzisiaj. Przyjeżdża pewnie też, ale już jest dzisiaj 14, więc do 15 jest wysoki sezon. Widzimy, że już dzisiaj więcej osób odjeżdża. Ale pogoda nadal dopisuje. Zobaczcie, Trogisz, tutaj się zaczyna. Bardzo dużo łódek, jachtów wypływa. Blisko samolot. Tutaj mamy lotnisko. I momentami jak się jedzie, to jak z filmów jakichś Los Angelesu. Także jest tutaj fajnie. Zobaczcie, tutaj stanęliśmy przy sklepie Tommy w Splicie. Iwana Gundulica 33. Nie wiem, czy coś to widać. Ponieważ bardzo ciężko tutaj zaparkować. Wszystkie inne parkingi płatne i te darmowe są zajęte, nawet w niedzielę, już poza sezonem. Jest tragedia tutaj z parkingami, ale dzisiaj tutaj mamy parking za darmo, bo jest niedziela i w niedzielę tutaj jest napisane, że jest za darmo. Jeszcze się upewnimy. Tak, od poniedziałku do piątku 7:19, w soboty 7:14, Sunday, czyli niedziela i święta jest za darmo. Teraz idziemy do katedry świętego albo świętej Duje, nie wiem, czy to sprawdzić. I tutaj macie jak coś kilometr taki, więc 13-15 minut na pieszo i jesteście tam na tym starym mieście. Zobaczcie, i w Zadarze, i tutaj wszędzie są posprejowane kamienice, zabytki. Fontanna z Denat i idziemy na Stare Miasto. Zobaczcie, jakie stare tutaj mury. Zaraz na prawo wejdziemy w sam środek, a na prosto morze. Powiem wam, że dopiero jak tutaj przyjedziecie, można zobaczyć różne narodowości. I bardzo podobnie jest tutaj jak w Rzymie. Stare miasto, tam przy Koloseum. Coś takiego. Ale jest fajnie. Tutaj mamy katedrę świętego Duje. To jest najstarsza katedra rzymskokatolicka używana do dzisiaj, która się zachowała i nie była remontowana zbytnio. I została wybudowana w 300 którymś roku naszej ery, więc jest bardzo stara. Jak widzicie, poza sezonem jest bardzo dużo ludzi. Katedra Świętego Duje jest teraz zamknięta, więc chodzimy sobie podziemia. Zobaczcie te sklepienia. Trochę z kamienia, trochę z cegły, więc historia.
Tutaj jesteśmy już na górze nad tymi podziemiami i macie tutaj sklepienie podobne do Panteonu. Chyba, że tam jakiś daszek, ale trzeba o tym poczytać. Tak nie znam Chorwacji. Także słuchajcie, już wiem, nic takiego to nie znaczy. To był zwykły przedsionek po prostu. Przed katedrą. Żadne religijne znaczenia. Ktoś musiał ją depnąć. Tutaj mamy jakieś ruiny. Tuż obok. Tutaj są piękne prace, chodźcie zobaczymy. Już takie trochę mroczne. Malowane palcami. No i z powrotem trafiliśmy w te podziemia. Tutaj jest trochę chłodniej, ale jest dzisiaj bardzo duszno i ogólnie na tym placu można być do pół godziny, bo więcej to jest bardzo słabo, bo jest duszno. Jest gorąco od tych kamieni wszystkich, także jak ktoś ma problemy z oddychaniem, to niech bierze zimną wodę, bo tam jest naprawdę bardzo tłoczno. I tutaj wyszliśmy i mamy piękny widok na palmy, na zatoczkę, restaurację. Jest bardzo dużo turystów. Tutaj możecie zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś. Tutaj jest ta kaplica, ten kościół i tutaj była ta dziura w dachu, co widzieliśmy. I wyszliśmy podziemiami tutaj i mamy taki widok. Czyli tutaj. Teraz się to tak rozbudowało. Tutaj mamy, jak to było na początku. Tutaj, gdzie teraz wychodzimy, była kiedyś po prostu woda. Tutaj idziemy dalej, można sobie kupić wycieczki. Takie piękne statki. Cała panorama. Piękne palmy. A tutaj ambasada włoska. Zobaczcie, jakie wielkie wycieczkowce. Także miasto portowe Split, numer 1 w Chorwacji. Teraz tak patrzę, że tym promem Jadrolinija można jechać kamperem, wjechać kamperem i z przyczepą i na wyspę Ugljan z Zadaru. To jest ta sama firma. I tam na wyspie Ugljan jest też bardzo dobry kemping. Wiem, bo mieliśmy na tej wyspie nocować, ale tam teraz nie ma pogody dobrej. Prom w dwie strony to na nasz zestaw by było jakieś 140-150 euro. Idziemy w stronę zatoki i zobaczcie, znaczy idziemy w stronę punktu widokowego, dalej tą zatoką główną. I zobaczcie, jakie są stare domy, takie jak w Anglii. Widać, że mają po 1000-1500 lat. Bardzo piękne kamienice.
Idziemy właśnie na ten punkt widokowy. Zobaczcie, trochę schodów tutaj musicie zrobić na górę. To się nazywa Marian Viewpoint, więc tyle ludzi tutaj mamy, ale widok jest piękny. Troszkę schodów. Też tutaj widzę, że auta podjeżdżają, więc nie wiem, czy tam taksówką można. Tam jest dużo ludzi, tu przy restauracji można przyjść, taki sam jest widok. Jesteśmy i idziemy teraz inną ścieżką, będziemy wracać. No to teraz schody w dół do samego dołu, ale się opłacało, widok piękny. Idziemy chyba jeszcze do jednej galerii zjeść i chyba nam starczy. To co najważniejsze zobaczyliśmy. Jest tutaj po prostu za dużo turystów i to jest takie męczące. Mañana me van a llamar. Muy bien, muy bien, muy bien. Teraz idziemy tutaj. Bardzo dobre ma opinie na TripAdvisor, więc zobaczymy. Yaman Center. Tu idziemy zobaczyć. Yeah, it's a contrast between the war and the peace. You see that on the wings there's a sign war with a barcode, like a scanning line, and the peace on the other side of the... Okej, chyba kończymy pomału zwiedzanie i udamy się teraz chyba na burgery, później do auta. Fajna galeria, fajnie tam pobyć z 5-10 minut i popatrzeć na te prace. Są naprawdę ładne i bardzo ładne miasto. Nie mogę złego słowa powiedzieć o Splicie. Polecam na wycieczkę. Tam właśnie jedliśmy, tutaj wam screena dam. Bardzo dobre, więc polecamy.
que esse é mais limpo. Esse é mais cremoso. Ele é esse aqui, ó. Jesteśmy przy Złotej Bramie. Tutaj pomnik Górniński. Wygląda. Nawet mamy polskie znaki tutaj. A tamten palec tego pomnika pociera się, żeby się spełniły wasze marzenia i przynosi ponoć szczęście. Jak widzicie, już wróciliśmy. Byliśmy dzisiaj w Splicie. Było bardzo fajnie. Możemy Wam polecić ten parking. Tutaj macie screena i też w opisie będziecie mieli adres. Tam możecie śmiało parkować swój samochód. Też możecie zjeść w tej restauracji Fix Split. Obsługa była bardzo miła i jedzenie było bardzo dobre i ceny jak na Split, jak na to centrum, tam Stare Miasto, były bardzo przystępne. Ogólnie Split możemy Wam bardzo polecić. Nie spodziewaliśmy się, że będzie takie ładne. Tak, było bardzo podobne miejscami do Rzymu. Takie po prostu namiastka Rzymu, może tak, jak ktoś nigdy nie był, to będzie miał namiastkę Rzymu. No i przepiękne te palmy i ten cały port, ten widok na te wszystkie promy, na te łódki, jachty, łajby. Także warto tam pojechać. Na pewno jak tutaj będziecie, jest tylko 30 km, więc szkoda by nie było pojechać z tego kempingu sobie na kilkugodzinną, jednodniową wycieczkę. Tutaj zobaczcie, sobie siedzimy, jaki fajny nastrój mamy na kempingu. Nasi sąsiedzi tutaj, namiot dzisiaj przyjechali, tam Polacy, także będziemy mieli Polaków od dzisiaj. Jest fajnie, przyjemnie. Miała być dzisiaj burza, miał być deszcz, ale było słonko, było cieplutko i pogoda się utrzymuje, także jest super. My zaraz się zbieramy spać, także dziękujemy za oglądanie. Do następnego. Cześć!